Witajcie, dzisiaj będzie prawdziwa przenośna wichura, czyli kompaktowa dmuchawa od marki Navitel. Ceny sprawdzicie sobie w linkach w opisie filmu. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło i zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Marka Navitel to m.in. wideorejestratory czy nawigacje, ale nie tylko, ponieważ od tej marki testowałem już kilka przydatnych gadżetów. Były kompresory, były odkurzacze, transmitter FM, a także dmuchawa, czyli odwrotność odkurzacza. Tam, gdzie odkurzaczem nie możecie czegoś wyciągnąć, to możecie to sobie zawsze wydmuchać. Dzięki Navitel TF3, czyli dmuchawie, która wyceniona jest na 199 zł, więc nie jest to jakiś kosmiczny wydatek. Jest to gadżet, który może się przydać w każdym domu, nie tylko w warsztatach, w serwisach, ale praktycznie wszędzie. Do czego? No cóż, poza tym, że na przykład możecie przedmuchać sobie wnętrze komputera, konsolę, czy na przykład tak jak u mnie, jestem kolekcjonerem różnych figurek, to mogę sobie z kurzu takie właśnie figurki też oczyścić. Możemy użyć m.in. do wydmuchiwania brudu z zakamarków, ze schowków. Możemy przy pomocy tego szybciej rozpalić grilla. Możemy też stosować na przykład do jakichś efektów fotograficznych typu rozdmuchiwanie brokatu, a nawet do zabawy, na przykład do puszczania jakichś baniek mydlanych z większą mocą. Jesienią możecie sobie tym zdmuchać liście z samochodu, a zimą może nawet uda się zdmuchnąć trochę zalegającego śniegu. Tak więc zastosowań jest naprawdę mnóstwo. Zobaczmy, co mamy w zestawie. Poza samą dmuchawą jest instrukcja obsługi. Nie zabrakło oczywiście jej też w języku polskim. Dodatkowe informacje. Sama dmuchawa, która posiada logo Navitela, ma solidną wagę jak na takie maleństwo i obudowa wydaje się być naprawdę dobrze wykonana, taka zwarta. Urządzenie jednocześnie jest dość kieszonkowe. Widzimy z przodu i z tyłu turbinę. Mamy także gniazdo USB do ładowania, mamy przycisk, kontrolki, drugi przycisk i od spodu jeszcze mamy wentylację. Ile waży ten nasz mały gadżecik? 202 gramy, czyli około 200 gramów. Mniej więcej jest to waga smartfona, ale w aucie, w schowku coś takiego nie będzie zajmować dużo miejsca. Tak wygląda opakowanie, mamy narysowane końcówki, mamy też inspirację, czyli chociażby to, o czym mówiłem, rozpalanie grilla, wydmuchiwanie liści, zakamarki, czy czyszczenie dokładne chociażby klawiatur czy laptopów. Niesamowite parametry, ponieważ 110 000 obrotów na minutę, regulowana prędkość i prędkość powietrza do 45 metrów na sekundę przy maksymalnym ustawieniu, zabezpieczenie przed przegrzaniem, kompaktowość i ładowanie USB-C. No i zasobniczek z akcesoriami, już sprawdzamy jak te końcówki wyglądają w praktyce. Czy mamy też jakieś etui? Tak, oczywiście jest etui. Naturalnie posiada logo Navitela, jest to taka sakiewka, ale fajnie to można sobie wszystko przechować, zmagazynować. Kabelek USB na USB typu C do ładowania. Króciutki, bo ma tylko pół metra, ale wystarczy. No i wszystkie 4 końcóweczki. Zobaczcie po kolei jak to urządzenie wygląda z każdą z nich. Jak to teraz sobie montujemy. Wystarczy tą końcówkę dołożyć, przekręcić i już się trzyma. I teraz tak. Przytrzymujemy przycisk Power. Zapalają się kontrolki. Teraz przyciskiem z przodu możemy już uruchomić urządzenie. Powiem Wam, że ma kopa. Klikamy jeszcze raz. I mamy mniejszy tryb. Klikamy jeszcze raz. Przy najniższym trybie mamy taki delikatny powiewik, który ledwo tutaj te końcówki przesuwa. I w tym ustawieniu urządzenie potrafi wytrzymać do 4 godzin. Natomiast przy maksymalnej sile ciągu będzie to jakieś 19 minut. Dużo mniej, ale wtedy ta siła jest nieproporcjonalnie wyższa, więc przyciskiem Power ustawiamy sobie moc, przytrzymując długo wyłączamy, znowu klikamy przycisk Power i włącza się na maksymalną moc. No i przy pierwszym i drugim ustawieniu wystarczy kliknąć raz i ta dmuchawa działa. Natomiast jeśli ustawimy sobie na 3, musimy trzymać ten przycisk z przodu, żeby to działało. No ale za to mamy niesamowitą siłę. I przy okazji tutaj też czujemy moc przysysania i przy maksymalnej jesteśmy w stanie zasać wszystko, nawet ten kartonik. A spróbujmy nawet ten. Macie już zobrazowane jaka to jest moc? Myślę, że tak, ale zobaczcie jeszcze kilka przykładów z życia.
No i czas na praktykę. Na początek rozpalanie grilla. Z tą dmuchawą odbywa się ono szybko i bezstresowo. Zapomnijcie o dmuchaniu na rozżarzone węgle, bo tylko można sobie brwi przypalić i nawdychać się tego całego dymu. Po co się męczyć? Dmuchawa nas wyręczy. Wyczyszczenie schowków w aucie nie jest żadnym problemem, ale nie tylko, ponieważ jeśli chcecie na przykład osuszyć karoserię, no to też dla tej dmuchawy nie jest to żadne większe wyzwanie. Stanęliście pod drzewem, nasypało się jakieś liści paprochów, no to też chwila, moment i mamy to ogarnięte. Padał deszcz, macie zachrapane lusterka, same kropki, nic na nich nie widać. Przy pomocy dmuchawy możemy szybko zdmuchnąć wodę z powierzchni lusterka, a także chociażby wydmuchać wodę z obudowy, dzięki czemu będziemy mieli pełną widoczność, co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo jazdy. No a teraz wesoła zabawa. Jeśli macie dzieci i puszczacie im bańki, niejednokrotnie podczas puszczania płyn od baniek potrafi pryskać, tak więc można się go przy okazji najeść albo dostać w oko. Przy pomocy tego sprzętu możecie szybko i łatwo wytworzyć duże ilości baniek. I teraz jeszcze trochę przyziemnych przykładów, czyli to, o czym wspominałem wcześniej, chociażby oczyszczanie moich figurek kolekcjonerskich z kurzu. Jak już czyścimy figurki, warto też wyczyścić głośniki. Możemy także wyczyścić sprzęt fotograficzny, no i oczywiście klawiatury, myszki, inne sprzęty, w których może zalegać kurz czy paprochy. No i taka dmuchawa to także najlepszy przyjaciel każdego serwisanta, ponieważ możemy przedmuchać z kurzu komputer. Szczególnie dużo zbiera się go w wentylatorach czy filtrach. No i odkryłem też przypadkowo funkcję automatycznego czyszczenia pomieszczenia, którą nazwałem roboczo trybem 360 stopni. Oczywiście tutaj to jest taki żarcik od prowadzącego, no ale widzicie, że dmuchawa nieźle się kręci. Jeśli zabraknie jej mocy, to 3 diody będą mrugać jednocześnie. To oznacza, że zaraz padnie i potrzebuje być podładowana. Wtedy diody zapalają się po kolei. Tak więc jest to mocna rzecz. Sprawdźmy sobie jeszcze parametry. Włączam urządzenie pomiarowe, które mierzy m.in. prędkość. Jako że Navitel podaje w metrach na sekundę, tą jednostkę też zostawię jako metry na sekundę. I zobaczcie, jak to działa. Dmuchnę w urządzenie. No i pokazuje nam wynik. Nadmuchałem 7 metrów na sekundę. Nie najgorszy mam ten dmuch, ale myślę, że to urządzonko będzie miało jednak lepszy. Zaczniemy od minimalnego ustawienia. 1. No i mamy tak do 8 z haczykiem. Teraz drugie ustawienie, już silniejsze. No i było ponad 20, czyli już dużo lepiej. A mieliśmy powiedziane, że będzie na najmocniejszym ustawieniu 45, więc sprawdzamy. Ok, udało się zbliżyć do 40, 40-45, no to już mamy dość blisko, tym bardziej, że to jest bardzo podstawowe urządzenie. Nie jest to jakiś profesjonalny tunel aerodynamiczny, żeby to porządnie zmierzyć, ale tak domowymi sposobami udało się potwierdzić, że faktycznie na pierwszym poziomie mamy około 8 metrów na sekundę, na drugim ustawieniu 20 parę, a na trzecim faktycznie dochodzi do okolic 40. Może by się taki wynik w okolicach 45 udało tutaj przy odpowiednim kącie uzyskać, natomiast nie chcę tego robić jakoś na siłę. Mamy potwierdzone, że jest to dość mocne, ale jeszcze sprawdźmy sobie poziom hałasu. A dlaczego? Ponieważ to urządzenie do najcichszych nie należy, szczególnie przy maksymalnym nastawieniu. Ja teraz przestanę gadać, żeby sonometr się uspokoił. Jeszcze troszkę go odsuniemy i będziemy lecieć po kolei.
Tak więc przy maksymalnym trybie mamy ponad 82 dB. Jak ktoś się nie zna na decybelach, no to można powiedzieć po prostu, że głośno. Ale to jest bardziej taka ciekawostka, ponieważ tak jak odkurzacz nie ma być cichy, tak dmuchawa też cicha nie będzie. Chodzi o to, żeby miała jak największą moc i tą moc też ma. To było trzecie ustawienie. Dwójka trochę mniej, no i jedynka, tutaj jedynie leciutko latający dywan nam się z tego nie zrobi. No ale macie kolejny test poglądowy. Nie będę się powtarzał któryś raz, że ten gadżet jest mocny, no bo już to po prostu widzieliście kilka razy. I chyba na tym skończymy. Ok, podsumowując, moim zdaniem taki gadżet powinien mieć w domu każdy, ponieważ to się po prostu przydaje. Niecałe 200, a mamy bardzo praktyczne urządzenie i to jest podobnie jak z bezprzewodowym kompresorem, chociażby też od marki Navitel, który był u mnie testowany. Też uważam, że każdy coś takiego w domu mieć powinien, ponieważ przyda się i w aucie, i w podróży, ale także przede wszystkim w domu. Podobnie jest z tą właśnie dmuchawą. Według mnie dobry ruch ze strony marki Navitel, że do oferty wprowadziła także taki gadżet. Aktualne ceny macie jak zwykle w linkach w opisie. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało, będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę, napisanie komentarza czy udostępnienie filmu. Warto także subskrybować, żeby być na bieżąco. I na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się.